Cześć, tu Krzysiek na bateriach. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzięki uprzejmości firmy Salini otrzymałem dzisiaj do przetestowania, może nie do przetestowania, ale jakby do pokazania, pojazd Tito Y. To jest jeden z pierwszych pojazdów, które były u mnie na kanale, natomiast to, co go wyróżnia, jest to nowa, jak gdyby świeża dostawa. Czy są wprowadzone jakieś zmiany? Nie wiem, nie wydaje mi się, natomiast pierwsze wizualnie, co się rzuca w oczy, jest to jednolity kolor lakieru na całym pojeździe. Pamiętacie? W starszej wersji pojazdów dach był w kolorystyce czarnej, niezależnie czy kupowaliśmy, czy mieliśmy pojazd czerwony, niebieski, czy jakikolwiek inny. Przynajmniej ten egzemplarz, jeśli byście zobaczyli, jest taki kolor, jaki tutaj widać. Nie podejmuję się powiedzieć, co to jest za kolor. Natomiast blada, zieleń, coś takiego, ale dach jest też w kolorze takim samym jak reszta karoserii. Pojazd Tito Y, jak pewnie pamiętacie, jest to pojazd najmniejszy z całej serii Salini. Niecałe 2,30 długości, 1 szerokości, 1,51 m wysokości. Silnik 2000 W, instalacja 60V, 5 akumulatorów 12V. Chyba nigdy Wam jeszcze nie pokazywałem, jak to wygląda. W dzisiejszym filmiku myślę, że uda nam się zajrzeć pod maskę, chciałem powiedzieć. No tak naprawdę pod kanapę tego pojazdu, a może i pod maskę. Zobaczymy, co się uda nam rozebrać, gdzie dojść, gdzie zobaczyć. Tak myślałem, że pewnych elementów w poprzednim filmiku Wam nie pokazałem, jeśli chodzi o ten pojazd. Spróbujemy tak bardziej, może multimediami się zajmiemy, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. W każdym razie zapraszam Was do oglądania tego filmu. Zajrzymy pod maskę. Jak widzieliście, odkręcałem dwie śrubki. Tutaj w tych miejscach są dwie śruby, które trzymają tą maskę. Potem no, trzeba użyć trochę siły, ale też i delikatności. Musimy podważyć tutaj ten element. On jest na wciskach, więc musimy go delikatnie, ale i z wyczuciem i pewnej siły trzeba użyć. Zobaczcie. O! I już w tym momencie wyskoczył nam z zaczepów i mamy go w ręce. Tutaj jedna sprawa, jak gdybyście kiedykolwiek otwierali ten element, zwróćcie uwagę, tutaj są metalowe zaciski. Warto uważać, żeby ich nie zgubić, ponieważ tutaj na nich jak gdyby jest gwint i śruby mocują się do tych zacisków, szczególnie tutaj do tych dwóch na krawędzi. Kiedy już zdjęliśmy tą maskę, naszym oczom ukazuje się jak gdyby tutaj niektóre elementy. Są one ważne, mniej ważne, wiadomo, natomiast dla zwykłego użytkownika uważam, że to jest najważniejsze. W tym elemencie mieszczą się m.in. przekaźniki oraz bezpieczniki, m.in. które odpowiadają za silnik wycieraczek, odpowiadają za światła, odpowiadają za zasilanie centralki. Także jest tutaj, jeśli coś nam w pojeździe nie działa, warto wiedzieć, gdzie takie elementy się znajdują. Oprócz tego, że jest tutaj, wiecie, jak już wcześniej mówiłem w poprzednim filmie, że jest tutaj bezpiecznik centralny, który wyłącza cały pojazd. Pokażę Wam jeszcze jeden ważny bezpiecznik, ale to za jeden momencik. Widzimy tutaj też dostęp, mamy jak gdyby do zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Pokażę Wam również, gdzie się go wlewa, bo nie jest to takie oczywiste miejsce w tym pojeździe. Normalnie na co dzień tutaj jest zabezpieczona ta przestrzeń folią przyklejoną na silikonie. Specjalnie to odkleiłem, żeby Wam pokazać. Tutaj mamy też przewód, który odprowadza nam wilgoć z kabiny i na zewnątrz to, co się nam skrapla. Tutaj widzimy jeszcze różne kostki. Nie będę się zagłębiał, bo nie jestem elektrykiem, ale widać, że jeśli chcielibyśmy coś naprawiać, wymieniać, sprawdzać, to jest to przestrzeń, która umożliwia nam dostęp do wnętrza pojazdu. Oprócz tutaj tej części elektronicznej, gdzie widzimy przekaźniki i bezpieczniki, tutaj mamy dwa węże, które prowadzą od nagrzewnicy. Ciepły, zimny nawiew to jest właśnie ten element, który odpowiada za nawiew powietrza do
wnętrza pojazdu. Z kolei z tej strony mamy centralkę, czyli serce pojazdu sterujące nam całą tej elektroniką, odpowiadającą za to, jak pojazd nam się zachowuje. To chyba tyle. Spróbuję Wam tutaj to pokazać jeszcze, jak się zamyka ten element. Też trzeba użyć odpowiednich, trzeba trochę doświadczenia, bo z tego, co zauważyłem, próbowałem to już wcześniej, ale musimy to dopasować z jednej strony i potem delikatnie spowodować, żeby to nam, zobaczcie, weszło. Tutaj jak nam wejdzie w ten element, to potem już bez problemu dopasowujemy ten cały element do reszty maski pojazdu. Wystarczy teraz wziąć śrubkę, śrubokręt, dokręcić i mamy założony element z powrotem. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to akumulatory. Mieszczą się one pod tylną kanapą. Zwróćcie uwagę, że to jest wszędzie jeszcze folia, bo to jest pojazd nówka naprawdę, która dopiero co przyjechała do firmy Salini. Potrzebne jest odkręcić dwa takie motylki. Jeden już odkręciłem, drugi właśnie poluzowuję. I zobaczcie, kiedy tutaj, trochę się go kręci, zaraz go tutaj wyciągniemy. O, właśnie mamy. I zdejmujemy tą kanapę. W tej chwili pokazuje nam się tutaj widok na akumulatory. Jak widzicie, jest ich 5 sztuk. Instalacja 60V. I zwróćcie na jedną rzecz uwagę. Mamy tutaj, połączone są one szeregowo i tutaj mamy bezpiecznik. To jest ten jeden z tych elementów, o którym mówiłem przy bezpiecznikach z tamtej strony. Schowany tutaj blaszka bezpiecznika, zabezpieczająca nam w razie czego, gdyby coś się stało. Jeśli w pojeździe zabraknie prądu, oprócz sprawdzenia głównego bezpiecznika, warto sprawdzić również, czy ten bezpiecznik nam tutaj nie zrobił jakiegoś psikusa. Akumulatory, jak widzicie, są tutaj zabezpieczone, założone są listwy, które się tutaj dokręca w tych miejscach. Wystarczy założyć z powrotem kanapę i pasażer może spokojnie sobie jechać na w tylnej przestrzeni pojazdu. Jeśli mowa jeszcze o bezpiecznikach, to został mi do pokazania Wam, pewnie już wcześniej też pokazywałem, główny bezpiecznik pojazdu. Kiedy go wyłączamy, odcinamy całkowicie dopływ prądu do całego pojazdu. Ważne jest to szczególnie wtedy, kiedy nie użytkujemy pojazdu, kiedy stoi kilkanaście dni, żeby nam nie uciekał prąd, nie pozostawał pojazd pod napięciem. Warto wyłączyć ten główny bezpiecznik. W tym momencie akumulatory są jak gdyby całkowicie w stanie spoczynku, nie są podłączone do pojazdu. Co ważne, jeśli mamy wyłączony ten bezpiecznik, nie możemy użyć zamka centralnego, żeby zamknąć pojazd, natomiast mając kluczyki, możemy posłużyć się tradycyjną metodą, czyli zamykając drzwi z tej strony, musimy wcisnąć ten motylek, żeby był zamknięty, a z drugiej strony zamykamy normalnie z kluczem i pojazd jest zamknięty, nikt się do niego niepowołany nam nie dostanie. Wsłaniając maskę, pokazałem Wam pojemnik na płyn do spryskiwaczy. I teraz zwróćcie uwagę, bo to nie jest takie oczywiste, gdzie ten płyn się wlewa. Mamy tutaj po lewej stronie kierownicy, mamy trójkąt z elementem, który wskazuje nam na spryskiwacze, na płyn. Warto mieć jakiś śrubokręt, który tutaj możemy podważyć ten element i w tym momencie wyjmujemy cały ten trójkąt. Zobaczcie, tutaj jest miejsce, gdzie można wlać płyn do spryskiwaczy. Natomiast jest on stosunkowo niewielki ten element. Przekrój tej średnicy tego otworu jest malutki. Warto mieć jakiś lejek z wąskim wejściem i powoli wlać tutaj płyn. Latem wiadomo, może być woda, zimą płyn zimowy do spryskiwaczy. Lejemy powolutku, z tego co wiem jest tam około 1 litra pojemności nam wchodzi do tego zbiorniczka, więc delikatnie, powoli, żeby nie przelać, żeby nam się tutaj nie wylał z powrotem. Ostatnim elementem, który chciałbym Wam tutaj pokazać i tak pokrótce omówić, są multimedia i ogólnie cały wyświetlacz, który jest zainstalowany w pojeździe. Włączamy pojazd. Nie włączymy, a nie włączymy z tego powodu, że wyłączyłem bezpiecznik. I to sam się tutaj teraz nabrałem. W tej chwili mamy już włączony pojazd. Zobaczcie, mamy tutaj całkowicie ekran nam włączony.
pokazuje nam podstawowe parametry, ale ja nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Jedynie co może być ciekawe, ekran jest dotykowy i zobaczcie, wchodzimy tutaj w takie główne menu. Jeśli chodzi o wybór języka, mamy język polski do wyboru. Jak najbardziej możemy to użyć. Wracamy. Możemy sobie też ekran zrobić jaśniej. Na przykład zobaczcie, tu jest na 80. Mamy w tej chwili na 100%, wiadomo. Im mniej możemy ustawić też na 60 czy 80, im mniej tym lepiej. No bo wszystko zużywa prąd, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o multimedia, to co ciekawe, podłączając pendrive'a możemy uzyskać podgląd różnych plików. Możemy odtwarzać muzykę, czy nawet obejrzeć sobie film. Zobaczcie. Brak dysku, poczekajcie, przechodzę tutaj do... Musi nam odczytać ten... Mamy film. 10-calowy wyświetlacz, możemy sobie w wolnej chwili obejrzeć film. Pojazd ma również technologię Bluetooth. Można połączyć się z telefonem i odtworzyć sobie muzykę, na przykład muzykę z telefonu. Zobaczcie, to jest menu Bluetooth. W tej chwili nie pokazuje, że nie ma żadnego połączenia. Ale mając jakikolwiek telefon, możemy sobie wejść w Bluetooth. Już Wam uruchomię moje stare urządzenie. Uruchamiam Bluetooth. I zobaczcie. I mam połączenie Kali XT i łączę się w tym momencie. I zobaczmy, czy nam teraz pokaże tutaj w menu Bluetooth. No pokazuje, że jest. No to zobaczmy jakiś dźwięk, czy wyda z siebie ten pojazd, korzystając z Bluetooth. Zobaczcie, leci muzyka z telefonu, połączenie Bluetooth, ekran dotykowy, możemy sobie podgłośnić. Jak widzicie, nawet głośniki, jak na taki mały sprzęt, taki mały pojazd, nawet grają i oddają tą muzykę nam prawie w pełni. Zakończmy połączenie. Możemy sobie wyciszyć muzykę, zakończymy sobie teraz połączenie. Wyłączę Bluetooth, żeby nam nie przeszkadzało. Także jak widzicie, możemy sobie tutaj również korzystać z połączenia Bluetooth. Co jeszcze? Aha, radio jeszcze, słuchajcie. Mamy radio. Przejdźmy sobie na główną stronę. Zobaczcie symbol radia. 86 06 34. Szukasz najlepszych produktów dla Twojego pupila lub potrzebujesz sprzętu wędkarskiego? I zobaczcie, bez problemu. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie mamy zasięgi, jakie jest tutaj stacje na terenie. Zobaczymy, czy coś nam tutaj wykryje. Możemy wcisnąć sobie szukanie automatyczne. I jeśli będziemy w dobrym miejscu, w dobrym terenie, gdzie zasięgi radiowe są dobre, to w tym momencie nam poszuka różne stacje. Zobaczymy tutaj, co nam znajdzie. Proszę zobaczyć. I automatycznie, z tego co widzę, na poszczególnych miejscach zapisuje nam stacje radiowe. Nie musimy się martwić, że coś nam ucieknie. Wykryło już 3-4 stacje, czyli i z tego co widzę, częstotliwości są zapisywane, więc radzi sobie na miarę swoich możliwości. Tak na koniec, podsumowując, jak widzieliście, pokazałem dzisiaj takie elementy, o których wcześniej nie mówiłem. Czy to Bluetooth, czy to odtwarzanie plików. Co do radia, wiadomo, jeśli mamy dobry zasięg, to radio nam złapie. Nie jest to radio takie typowo samochodowe. Wszystkich stacji pewnie nie złapało. Natomiast swoje podstawowe zadanie jak gdyby spełnia. Możemy podczas jazdy posłuchać sobie wiadomości, muzyki. Na pewno lokalny rozgłośnie złapie. Jeśli chodzi o dzisiaj, to byłoby tyle. To wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie mojego kanału. Zapraszam na kolejne filmy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!